Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Elo, witam wszystkich serdecznie. Gra o nazwie Warnosz, czyli takie Steel Division, ale w klimatach zimnej wojny, która przeradza się w trzecią wojnę i otwarty konflikt generalnie u wojska Układu Warszawskiego kontra wojska NATO, końcówka lat 80., przełom 90., sprzęt, terytorium NRD, RFN, wojna totalna, czyż nie zapowiada się wspaniale? 20 stycznia 1989 roku, pogranicze RFN i NRD, wojska Układu Warszawskiego, a właściwie dokładnie wojska NRD przeprowadzają atak na RFN, na drugą stronę granicy. Także faktycznie czeka nas bratnia wojna, gdzie tu jest ładnie symbolicznie nazwane Bruderkriegiem. Zobaczymy, czy wojska i sprzęt radziecki z końcówki lat 90., z końcówki lat 80. da radę pokonać wojska NATO. Niby gramy kampanię generalską, a można przy każdej kampanii zmienić sobie drużyny. No i cyk, i nagle jesteśmy szczęśliwymi członkami Układu Warszawskiego. Proszę bardzo, Polska górą, polska flaga. Będziemy walczyć z wojskami NRD. Właśnie będziemy im przewodzić, naprzeciwko nam staną zgnili zachodni imperialiści. No i wyzwolimy całą Europę spod jarzma kapitalizmu. To są bardzo fajne filmiki wprowadzające. Bardzo fajne, klimatyczne filmiki wprowadzające. Oho, oho. O, jaka fabułka. Tam nasi stoją na granicy z Odro, czekają. Fifth Corps. Pa jak nasi się przebili, pa jak nasi pod Fuldą tam polecieli do przodu. Dobrze, a my tam będziemy flankę zabezpieczać, to będzie nasza misja. National Volks Army. Okej. NATO has an early chance to disrupt the Soviet thrust on Frankfurt. Warsaw Pact's capture of Asfeld becomes paramount. A series of pitched battles await. Jak ktoś grał Steel Division, to pewnie będzie ogarniał mniej więcej klimat i mechaniki tej gry, a dla tych, którzy nie kojarzą ani Steel Division, ani Warnu, które Warnu to jest chyba nową produkcją tej samej firmy co Steel Division, mamy mapę kampanii, na mapach kampanii przesuwamy dywizje, ale najważniejsze się dzieje na mapach bitewnych, gdzie już dojdzie do konfliktu, gdzie mamy potyczki i decydujemy o losach całej bitwy. A tutaj po prostu pionkami dywizję przerzucamy do poszczególnych stref, no i to w zależności od tego, jaka dywizja gdzie się znajduje, tak będziemy walczyć. Potem te składy dywizji sprzętu, bo tu jest masę sprzętu, jak widzicie, pojazdów, to można wymieniać w czasie bitwy, sobie dostosowywać, więc tu można różne dzikie rzeczy robić. Na pewno ta grupa niech pojedzie sobie na południe tą drogą, a tu będziemy wrzucać na bitwę o Bad Herself wszystkie nasze dywizje. Na pewno dywizję Reconu, tutaj wrzucimy nasze dywizje pancerne, tutaj dywizje zmotoryzowane na południe i pewnie zaraz dojdzie do bitwy z amerykańską regimentem kawalerii pancernej. Dobrze, dobrze towarzyszu, jawohl, za gut. Tu jest tyle naszych dywizji na tej drodze razem ze sprzętem, że mi się od razu skojarzyło z tym kilkudziesięciokilometrowym korkiem na północ od Kijowa wojsk rosyjskich. No cóż, my też będziemy stali w korku. Czy możemy w tej turze jeszcze zaatakować tą dywizję amerykańską? Nie możemy. Dobra, to skipniemy turę. I mamy bitwę. Zostaliśmy zaatakowani, chyba nasza dywizja pancerna została zaatakowana, ale z racji tego ja wam trochę zasłaniam. Ale z racji tego, że obok stacjonują inne dywizje, możemy je wrzucić do bitwy. Tak, możemy inną pancerną wrzucić, możemy jedną zmotoryzowaną, możemy wsparcie powietrzne. Weźmiemy sobie jakieś bombowce kasy bliskiego wsparcia, z naszej bazy przylecą. No i zawalczymy z Amerykanami, będziemy się bronić. Widzę, że
Mimo że wojska NATO w tym scenariuszu są stroną brojącą się, to Amerykanie wykazują aktywną obronę i robią prewencyjny atak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Można by bitwę w automacie tu rozgrywać, ale widzę, że chyba przegramy. Niewielka porażka, także zagramy sobie ręcznie i zobaczymy, jak to wygląda. Bo najważniejsze tutaj są właśnie te bitwy ręczne, które się toczy. Poza tym można część wojsk przekazać botowi część batalionów pod dowództwo botowi, z tego co widzę. No i witam, proszę Państwa, na mapie taktycznej, gdzie tu rozegra się jedna z pierwszych bitew III wojny światowej, wojska NRD kontra amerykańskie imperialistyczne dywizje. Już tutaj sobie pozwoliłem część dywizji, biura właściwie jednostek z naszych batalionów porozstawiać. Celem naszym będzie oczywiście obrona, będziemy prawdopodobnie bronić tych pól i miejscowości przed armią amerykańską, która nas atakuje. Powiem wam, że to jest masa sprzętu. Jak widzicie, tutaj jest różne bataliony, każdy ma inne wyposażenie, każda jednostka do czegoś innego się nadaje, jak to już w praktycznie współczesnym wojsku. To nie jest Steel Division, gdzie masz pepanca, gdzie masz artylerię. To jest więcej stechowanych jednostek, które zajmują się poszczególnymi zadaniami podczas bitwy. Jak jest ktoś koneserem sprzętu wojskowego, zwłaszcza zimnowojennego, to na pewno się odnajdzie, żeby odpowiednio wykorzystać potencjał każdej jednostki. Dodamy sobie jeszcze trochę piechoty zmotoryzowanej z RPG-ami. Ona powinna fajnie sobie współgrać, jak ją wysadzimy w miastach i będą zajmować budynki. Tu mamy trochę czołgów, artylerii samobieżnej. Generalnie nasze czołgi, tutaj nasze dywizje pancerne bazują głównie na na KPZ-ach. Raczej te KPZ-y tam będą co? Będą low Abramsy pierwsze, nie? W sensie te amerykańskie. To raczej będziemy mieli ciężkie pojedynki pancerne. A broni przeciwpancerne jako takiej stricte poza krokusami, z tego co widziałem. O właśnie, nie krokusami, tylko konkursami. Nie wiem, ja to cały czas nazywam krokusami. To te krokusy dobrze generalnie się spisują w walce z tymi Abramsami. Troszeczkę na streamie graliśmy i generalnie te wojska NRD za wybitne nie są w porównaniu do amerykańskich. Będziemy musieli taktyczną przewagę sowieckiej liczby wykorzystać. No i te nasze krokusy do niszczenia amerykańskich Abramsów wykorzystywać. No chyba, że taki granatnik 30 mm, AGS-17. Ty, fajnie to wygląda, ale raczej się nie przyda na tą bitwę. Póki co mamy fazę, która polega na tym, żeby jak najszybciej, jak najwięcej terenu zająć. Nasze wojska rozpoznawcze, jednostki rozpoznawcze są z przodu rozstawione, one mają większy zasięg wystawiania, także gdzieś tam... Oho, widzę, że spotkaliśmy amerykańskiego Humveeka. Amerykańskiego Humveeka, który też na zwiadzie robi. Proszę bardzo, amerykańskie Humvee na zwiadzie. I tu mają, ale mają tylko jednego żbiczka na załodze. Spoko. A co my mamy za samochody rozpoznawcze tutaj? My mamy... Żeś w krzaki wjechał, ciebie nie widać. Tutaj mamy... To jest, proszę ja was... SPW-40P2. Ciężki karabin maszynowy, średni karabin maszynowy. Chciałem jednego ukryć gdzieś tu w krzakach, żeby fajnie spotował. A ty dobrze, jakbyś zajął... to miasteczko przed Amerykanami. Bo nasze wojska jak najszybciej drogami publicznymi próbują nadążyć, przygotować obronę. Zaraz zobaczymy, ile i gdzie, jakiego amerykańskiego wojska rzucili. Mam nadzieję też, że nie będą mieli za dużo lotnictwa. Moglibyśmy w sumie jakąś pelotkę wystawić. Gdzieś tu ktoś powinien mieć pelotkę w zestawie. Jakiś ZSU wystawimy. O właśnie, tu sobie wystawimy ZSU do pomocy. Może gdzieś tu taktycznie je rozstawimy. I wy jesteście w tym mieście, raportujecie, że tam coś się zbliża. Nie widać jeszcze wroga w okolicach tego miasteczka. Tutaj mamy jakieś pierwsze starcie. Nie, dojechaliśmy do linii, to jest ostatnia strefa. Tak, co my tutaj mamy? M57, to jest jakiś transporter opancerzony. Tak, transporter pewnie piechotę chcą w mieście wyładować. Fajnie jakbyś go z tych KM-ów potraktował podczas wyładunku. O, i tu mamy dużo. Tu mamy dużo wojsk nieprzyjaciela. Tu widzę, że już pierwsze... O, proszę, ty, to nasz eksplodował? Nasz eksplodował. Czy to jest? No powiem tak. Hehe, problemy. Bo to jest Bradley, nieprawdaż? Tak, to jest Bradley, a z tyłu coś jeszcze jedzie, a nasi dopiero dojeżdżają. Spróbuj go trafić. Pa, ile tych Abramsów jedzie? Pato, dobra. Tu nie ma co czekać, dawaj na lot, bo my tu mamy wsparcie powietrzne, przeciwpancerne. Skrzydło lotnicze. I twoim zadaniem jest zniszczenie tych Abramsów M1A1. To jest twój cel. Bo raczej nasze KPZ-y sobie nie poradzą z tym.
Oho, pojedynek na drodze Bradley'a zniszczyliśmy. Dobrze, dobrze, daliśmy radę. Będziemy ich tutaj kontrolować. Fajnie, że ten samochód się ukrył w lesie. Tu rakiety, te krokusy próbują trafić Abramsy. Ładnie zdjęliśmy gąskę, widzę, że bokiem się ustawił. Tu nasze KPZ-y się rozjeżdżają. Szkoda, że nie mieliśmy... Au! Ale też Abramsy masakrują. Dawaj to wsparcie powietrzne. Dawaj, bo ładnie są zgrupowani. Poszły rakiety. No... Jakieś flary nas zrzucił, czy ktoś próbował go trafić. Nie wiem, czy to jest dobra wymiana. Nie wiem, czy to jest dobra wymiana. Na jednego Abramsa zniszczyliśmy, ale trochę wozów wsparcia straciliśmy. Coś nieporadne to NRD. Chciałbym wysadzić piechotę w tych domkach i trzeba by zjechać z drogi, nie? Trzeba by zjechać z drogi, bo na razie nasi są cały czas się transportują. Tu fajnie w krzakach jeden jest ukryty, tu jeszcze piechota miała się zdesantować w tym mieście, także jedźcie do przodu, nie zatrzymujcie się. Jeszcze jeden KPZ-cik do pomocy, ależ tu wybucha. Stań już tutaj z tyłu. Tu mamy jednostki spotujące, artyleria jest na miejscach. Może zaczniesz strzelać w końcu? Czy ja muszę ci jakieś rozkazy jeszcze wydać? A żeś się w dole tą artylerią ustawił. Zacznij pruć... O, tutaj na przykład? Dziękuję. Oho, wrogi Bradley. Czemu ty bombisz Bradley'a? Nie, nie, ty miałeś bombić czołgi. Dobra, ale zatrzymaliśmy tą... to uderzenie pancerne. Tu 4 Abramsy zostały zniszczone, 3 Abramsy, 1 się dopala. No, patrząc, że jesteśmy żołnierzami wojsk NRD, to ładny wynik, no, jeżeli chodzi o te zniszczone Abramsy tutaj. Fajnie, ten nalot pomógł. Co prawda przy stratach, ale się udało. Czekaj, czy oni nam zestrzelili jeta? Co to się rozpada? Coś tu się rozbiło, mam nadzieję, że to nie był nasz samolot. Ale wrogi Abramsy zniszczone i o to chodziło. I teraz mamy czas, żeby piechotę wysadzić w mieście i nasi się ukryją w budynkach i będą z RPGów. O, tutaj Bradley się dopala, dobrze, dobrze. Musimy zdesantować piechotę, także wy... rozładunek na stanowisku tutaj. Dobijecie tego Abramsa, tu nasz Krokus puścił rakietę. Druga rakieta. Wrogie morale spadło do 80. Dobrze, pierwszy atak żeśmy zatrzymali. Oho, piechota w lesie, ale nasi będą rozładowani w budynkach, wsparcie pojazdów, którzy nas desantowali. Dobrze, dobrze. Więcej transporterów opancerzonych. Transportery opancerzone my nawet naszą artylerią możemy miażyć. Mamy dużo haubic fajnie rozstawionych. I to jest piechota wroga, która straciła pojazd i biegnie przez pole do budynków. Przydałoby się ich wybombić. Gdzie jest nasza artyleria? Tu jest nasza artyleria. Także proszę bardzo, macie łatwy cel dzięki naszym dywizjom zwiadowczym, znaczy batalionowi zwiadowczemu. Kolejne czołgi do uzupełnienia strat. Oho, kolejny Abrams jedzie, to ja poproszę kolejne wsparcie powietrzne. Poproszę... Mamy przeciwpancerne jeszcze? A daj na razie zwykłe wsparcie. I zrzucaj na tych. Nie, no jak zajęliśmy te budynki, to jest dobrze. To nawet niepotrzebnie to wsparcie powietrzne daliśmy. Leci rakieta, leci! Obok trafiona. Dobra, ale jest na środku drogi przyspilony ogniem. Nasi zajęli pierwsze zabudowania. Tu BMP-1 się jeszcze w krzaczkach chroni, żeby coverować tą piechotę, jakby chcieli nas zajeżdżać. O nie, straciliśmy go. Dobra, ale nalot pomógł. Jeszcze tutaj jakiś napalmem, nie wiem, jakiś ostrzał kasetowy z bomb poleciał. Bradley środkiem pola, proszę zlikwidować. Jakieś zasłony dymne nasi puszczyli, fajnie. Podoba mi się to, że to jest jak Steel Division, nie? Że rozstawiasz ich tam, wydajesz polecenia, mniej więcej pokazujesz w jakim regionie i oni sobie już mniej więcej sami sobie działają. Tutaj uznali, że potrzebna jest zasłona dymna, bo się z Abramsem strzeli, który swoją drogą właśnie eksploduje chyba, kolejny Abrams. Nie, tu chyba Bradley eksploduje. Każdy Bradley też będzie przewoził piechotę, nie? Więc to jest strata po ich stronie też piechoty. O, leci rakieta. Te rakiety, współczesne pole walki. Dobrze, że tu nie ma dronów, tylko to są jeszcze końcówka lat 80. Jeszcze w miarę... Czemu ty się wycofujesz? Ty strzelaj tym Krokusem! Tym Abramsem. Nasz samolot się przeładowuje, także proszę utrzymać. Nasze czołgi, bardzo trudna szansa na tego. Znaczy bardzo ciężko byłoby ich trafić, tego Abramsa. Krokusik, rakieta poleciała, nice. Tu linię budynków i drzew trzymamy. Nasze czołgi. Kolejna ekipa, która jedzie, spróbuje zająć pierwsze zabudowania w tym mieście, żeby z tych budynków ostrzeliwywać tą drogę, gdzie bardzo chętnie Amerykanie wrzucają kolejne jednostki. Ale Bradley oberwał, nice. Gdzie ty tym T-50 na pole wjechałeś? Co ty robisz? A wycofaj się na linię tych drzew. Tu mamy jeszcze fajnie Pepanca schowanego w tych krzakach. Jakby chcieli forsować tą drogę na siłę i wjeżdżać między nasze dwa, właściwie całe zgrupowania piechoty. Ten Krokusik tak ładnie ma pole przestrzału. I traczek z amunicją i paliwem. Jakby komuś brakło. Ależ tu będzie cmentarzysko Abramsów. O!
Oho, Stingera mają, trzeba uważać, jak będziemy rzucać w powietrze. Ty, a mogę tego Stingera artylerią poczęstować, skoro nasz zwiad go zlokalizował, podał współrzędne koordynaty? No dawaj te nasze armatochaubice, niech tu pyrkają sobie. Po to mamy te samobieżne, żeby pyrkało we wroga, nieprawdaż? A tutaj ta ekipa spróbuje zająć zabudowania. Wy do przodu wszyscy. Wy zrobicie rozładunek w tym budynku. To BMP rozładuje was w tym budynku. A ten KPZ T50 niech zajmie po prostu tą drogę. Stój tutaj. Nie niż tych budynków, zajmij tą drogę. Okej? Okay? Oj, tam ależ tą artylerię te haubice walą. Dobrze. wóz rozpoznania. Gdzie ty tym ciężarówkiem? Fajnie go w krzakach ukryliśmy. Stawił się i masakruje. Paliwo i zaopatrzeniem zniszczyliśmy. Więcej supplyów jedzie, dobrze. Dobra, i zajęliśmy te budynki, dobrze. BMP w krzakach schowany, czołg asekuruje ich na drodze. I piechota nasza w budynkach walczy z piechotą amerykańską w lesie. Które mega satysfakcjonujące to jest. Niby taki prosty symulator pola walki, a naprawdę czuć jakbyś tym dowodził, tymi poszczególnymi jednostkami, w sensie tylko pokazywał, co mają robić, jako taki dowódca i oni sami sobie ogarniają, tylko musisz ich rozstawić. I to jest właśnie, wolę coś takiego, niż jak jest w Menoworze czy Company of Heroes. No Menoworze bardziej, gdzie ty musisz dosłownie każdym czołgiem, żołnierzem sterować, a tutaj masz takie pole walki, którym po prostu dowodzisz. No dawaj, 2 Abramsy na drodze. Strasznie się uparł na TT, tu można jakieś slow motion puścić? Można. Jakieś średnie, ale można. Oho, coś go odstraszyło, bo zrzucił? Bo to są flary? Co to jest? Gdzieś ty to zrzucił, oni tu na drodze są! No lecą jakieś bomby, chociaż może trochę ci na pole zeszło. Przeoraż to pole tutaj. No średnio, nie trafiłeś, jakbyś tutaj zrzucił na drogę, to idealnie po długości by dostali. Ty, bo oni się przebijają! Gdzie ten nasz krokusik na drodze schowany? On tutaj miał robić taką ostatnią defensywę. Mamy jeszcze jakieś czołgi? Mamy. Dawaj więcej czołgów! Bo nasza piechota jest ostrzeliwana w tym budynku. Trzeba było ten budynek obok też zająć. O, zwycięstwo, dobra. Pełna ekipa, tu wam zasłaniam, ale jeszcze mamy skrzydło lotnicze, wsparcie powietrzne, artyleria rakietowa. Moglibyśmy to, rozumiem, na automacie wygrać, totalne zwycięstwo. No ale tu nie po to gra się w Warno, żeby bitwy taktyczne robić na automacie. Rozegramy to. O tak, chcę zobaczyć, jak te nasze artylerie rakietowe. Mam nadzieję, że to są jakieś takie zimnowojenne katiusze, nie? A nie do zwalczania tylko przeciwpowietrznych. Tylko, że to wsparcie artyleryjskie to faktycznie będzie piu, 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 katiusze. Rozumiesz? Rozumiesz? O! Bitwa taktyczna, lecimy. Zaznaczam, że to teraz my będziemy atakować i wróg broni się za rzeką. Są 3 mosty, a tutaj jest jakaś wysepka i podwójny most. I zakładam, że będziemy musieli na drugą stronę się przebić. Już to widzę, jak my się przebijamy przy okopanych Abramsach. MFRW RM70, wyrzutnia rakiet wielokrotnego czegoś tam, ale to jest naziemne. Ale my tam będziemy ich ostrzeliwywać. Dobra, to mogą się okopać za rzeką. Pa, ile my tego mamy. O, rosyjska, a właściwie nerdowska przewaga ogniowa. No dobra, lecimy. Rozkazy wydane. Zobaczymy, ile uda nam się terenu zająć do tej rzeki. Fajnie, jakbyśmy w ogóle na tej rzece przynajmniej się okopali. Spróbujemy też od razu tą wysepkę zraszować. Nasze dywizje, jednostki zwiadowcze oczywiście są na przodzie. Mamy dużo... Oj, zapomniałem o was. Mamy dużo tej artylerii rakietowej. Zobaczymy, czy ona odda. Tu możecie, powiedzmy się, na razie w krzakach ustawić. Zobaczymy, jak daleko sięga wróg. Bo musimy oszczędnie i przewagą ogniową wykurzać oponenta. Kontakt z wrogiem to pewnie ich zwiadowczy. Zwiadowczy, Bradley zwiadowczy, oj. Bradley zwiadowczy jest problematyczny. Czy my możemy go na przykład już tą artylerią rakietową sieknąć? Tego Bradley'a, jak on stoi? Łatwy. No to strzelaj od razu. Strzelaj, bo jeżeli my go zlikwidujemy, to nasz zwiad powinien dłużej przeżyć. A im dłużej przeżyje nasz zwiad, tym dłużej będzie spotował. I tym dłużej będziemy mogli siec. Zbalansowany. Dobra, ważne, żebyś go ogniem obłożył. Tutaj również możesz łatwy cel mieć tego i tu kolejny zostawiony za linią drzew również strzelać. Pelotki żadnej nie mamy. Ty, jak oni nas powietrzem wykurzą, zapomniałem o pelotce. Oho, lecą rakiety. Ciu. Szkoda, że straciliśmy tego Bradley'a z widoku i on właśnie sobie pojechał w lewo. Ale przynajmniej strzela, o to chodziło. Strzelajcie tutaj. Te Bradley'e stoją. Wykurzymy ich stąd. Mam nadzieję, że amunicji wystarczy. Oho.
No i o to chodziło. Ale my tu mamy wsparcie z obrona powietrzna. Dobra, do zwalczania powietrza mamy swoje powietrze. A czy mamy jakieś pepance tutaj? Nie mamy. To daj MiG-21 bis. Powiedzmy, daj ciebie. Jeżeli mam jeszcze punkty, mamy. To od razu zrobisz nalot na was. Niestety, ale ci, którzy mieli zająć wysepkę, polegli na moście. Wróg też się ładnie okopał. Więc niestety nie udało nam się wjechać i zająć tych budynków, które byłyby kluczowe, więc na razie czekamy. Musimy zmiękczyć oponenta naszą przewagą powietrzną i rakietową. Dawaj ten nalot. Dawaj, chociaż jednego Abramsa, żebyś tam skosił. Wrogi Bradley zniszczony. No dobra, przynajmniej tyle. Przynajmniej wrogi Bradley zniszczone. Jeżdżą po tych polach i nikt w nich nie strzela. Oho, wroga piechota! Wroga piechota, trzymaj się tym T-55! Dobra, przeżyłeś. Proszę zmasakrować tą piechotę. Proszę ją tam ostrzelać. A ty spróbuj się wycofać, bo dostajesz tymi rakietami przeciwpancernymi od wrogiej piechoty. Co prawda mało ci obrażenia robią, ale tak czy siak cię obijają. W tych krzakach siedzą i bez artylerii ich nie wykurzymy. Oho, papa, o to chodziło, o tak. Dobra, nie musisz się wycofywać. Możemy podjechać nawet do przodu, towarzyszu. Wrogi Abrams na moście, czy ktoś go strzela? Gdzie są te krokusy? Weź podjedź trochę przed ten budynek, bo ci zasłania. Jesteś w sumie bezużyteczny. Nasze 2 T-55, a właściwie 3 nie są w stanie jednego Abramsa zniszczyć. Nice. Aha, wy już amunicji nie macie. To wiele wyjaśnia, to bardzo wiele wyjaśnia. Ty odnawiasz amunicję, zaopatrzenie. Postaw jednego traka tutaj z amunicją. Mam się już amunicja pokończyła. No fajna ta artyleria rakietowa, ale żry amunicję niesamowicie. Molot, szybko, zrzucaj! Leć! To na moście są! Chowaj się tym! To nieźle, żeś się schował. Brak w artylerii naszej rakietowej spowodował, że teraz na moście wróg nam się przebija. Abramsami. Niedobrze. Dobrze. 4 nasze kontra 1 Abrams. Daliśmy radę. Great sukces. Jak te ostrzały rakietowe działają na Bradley'a? Coś tam trafiasz. Dużo ziemi przeorałeś, z drugiej strony też rakiety mamy. Dobrze. Ponoszą takie straty, że im moralki spadły. Nice. Mówiłem, nie musimy przekraczać rzeki, wystarczy, że ich wystrzelamy. Zasłona dymna, nasz BMP-1 ma pojedynek z Bradley'em. Wynik mógł być tylko jeden, no cóż. Jest jak jest. Tu mamy uszkodzone T-55, ja nie wiem, czy ja mogę go jakoś naprawić. Trudno, najwyżej cię zezołumujemy już w trakcie bitwy. Spróbujcie tego Bradley'a ustrzelić, albo w ogóle gdzie są nasze te rakietowe żbiczki. We tutaj go we dwóch przyłóżcie ogniem. Kolejny Abrams. Tu jest chyba tyle naszych, że powinien się dać radę z tym Abramsem. Bardziej te Bradley'e likwidował, bo one spotują. No i zezłomonowany. Mógł siedzieć w krzakach. To by nic mu się nie stało. Okej, tutaj Bradley mocno na wybrzeżu przykryty ogniem. Powinniście go dobić. W kolejnego będziemy strzelać. Podoba mi się ten pojedynek o ten most. My nie jesteśmy w stanie go sforsować. A Amerykanie na siłę próbują tymi Abramsami udowodnić nam, że przejadą. Odpowiedź: nie przejadą. O kurde, chyba że aż 3 Abramsy ściągną. Nie! Gdzie są nasze te? Armata haubica ja zaczął ściągać, żeby ich tam ostrzeliwywać, bo się tym pokończyły. Strzelaj! Ten zwiat niech zjedzie z drogi. Strzelać! Tu T-55 ukryte w lesie. Strzelać! Dobrze, pajak się wycofują, zaraz pospadają z tego mostu. Pajak ucika. Wego dobij. Oho, Abrams znowu strzelił. Nie wiem, znaczy ten, wow, wieża jak odleciała. Do wody wpadła. Proszę o solidny ostrzał tego miejsca. Tu chyba uzupełniają sobie paliwo. Tak, tutaj uzupełniają sobie paliwo te Abramsy. Trafiłeś, ale mało zrobiłeś. Szkoda, że to są te wsparcie, a nie bezpośrednio do niszczenia czołgów samoloty. Ale może ten, armato haubice tu zrobią porządek? Ale pięknie, z dwóch stron ostrzeliwywani. No i... Ty, nie wiem, czy byśmy się nawet nie kusili o próbę forsowania teraz, przy tym ostrzale. Ostrzale zaporowym, bo tam jeszcze te nasze katiusze walą. Armato haubice też strzelają. Spróbujcie przekroczyć rzekę tymi naszymi KPZ-ami. Być może stracimy wszystkie, ale jest ich na tyle dużo, że sobie zastąpimy nowymi. Tutaj zwiadem stań na środku.
KPZ-y do przodu. Tu widzę, że jakieś... O nie, kolejne... Ile oni tych Abramsów mają? Nie! Pa, ile tam tego jedzie? Co jest? Dasz radę to jeszcze zbombić? Dawaj tu jeszcze zbomb. Próbujcie na razie tego Bradley'a zniszczyć. Dobrze. Ej, dobra, 20% moralków. Oni już ponoszą takie straty przy tej przeprawie przez rzece, że być może wygramy na moralki, tak? I nawet strefę jedną zajęliśmy. Dobrze! Nawet nie musimy tego dalej cisnąć. Jeżeli ta strefa jest czerwona, czyli nasza, to w sumie możemy się tutaj rozjechać i nie musimy tego przekraczać. Dobra, to wróćcie do lasów. Siedźcie sobie. Szkoda, że wszystkie wraki nie zostają, bo dosłownie z naszej strony na moście i od ich strony byłoby pełno sprzętu. Ale coś tam ładnie ich siecze. A, to cały czas te nasze katiusze nawalają. Dobrze. I nie ma też za bardzo destrukcji otoczenia, poza tymi lejami po... Chociaż nie, jest destrukcja otoczenia, tylko trzeba mocno przywalić. Dobra, mea culpa, jest destrukcja otoczenia i to solidna. A tu żeśmy wykryli wrogie Bradley'e. Zobaczymy, może uda nam się przejechać. A ten KPZ zajął wysepkę. A spróbuj tym zwiadowczym wjechać, bo jakby tym zwiadowczym stanął tu i spotował, co jest po drugiej stronie. O właśnie. Nie. Strzelaj tylko, jak ich zespotujesz. Wykorzystując to, że... Aha, chciałem powiedzieć, że wykorzystując to, że walczymy o tamten most, tutaj się czmychniemy i wjedziemy po cichu. Nie. Tu gdzieś mają poukrywane jednostki, cały czas te rakiety latają. Chociaż może ten T-55 przejedzie i ten BMP jakby przejechał i się rozładował w jednym domku. Tu jest Bradley. Ale ty przejedziesz, tu jest jeszcze jeden Bradley prawdopodobnie, schowaj się za budynkiem. Wy jakbyście rozładowali tą piechotę, przeżyj! Dobrze, nie trafił Bradley, nice. Spróbuj strzelać w niego. I ty też na siłę w niego strzelać, żeby nasi mieli możliwość podejścia i rozładowania się. Mamy te katiusze gotowe. Mają amunicję? Mają amunicję. Także jak nasi będą się rozładowywać, od razu w to strzelaj, w tego Bradley'a. Dobra, 20% podboju. Nasi się rozładowali, nice. Ile ich tutaj jest? Pato! O rany! Dawaj samoloty! Dawaj samolot! Co my żeśmy odkryli? Dawaj wsparcie, dawaj wsparcie. Dawaj mi tu wsparcie powietrzne. I dawaj tymi migami. Ta piechota musi tam wytrzymać, aż nasi to zbombią. O, wytrzymać tym BMP-kiem, wytrzymać tą piechotą. Tym czołgiem się nie wychylaj. No, powiedzmy... Lecą nasi, piechota poległa. Weź tym teraz KPZ-em podjedź. Chociaż jak możesz, to strzelaj. Dobra, teraz wyjedź tym czołgiem. Jak trzymamy się. Ej, zwycięstwo? Po tym przekroczeniu rzeki? Tak, zwycięstwo i dostaliśmy awans. Dobrze, udało się. Mam nadzieję, że ten odcinek z Warno wam się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Jeżeli chcecie więcej zmagań z III wojny światowej, wojskami NRD, a być może postroje NATO, także to dajcie znać w komentarzach. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. Przypominam o tanich giereczkach na Enebie i do następnego. Cześć!